Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ludu, mój ukochany ludu, żyjecie w moim sercu, nie wykluczam nikogo z tych, którzy są moi, to wy odwracacie się ode mnie. Żyliście kontrowersyjną chwilą, podejmowaliście materialne działania nie zdając sobie sprawy, że kiedy moja ręka zejdzie na ludzkość, to co materialne nie będzie w stanie uratować człowieka. Mój duch smuci się z powodu człowieka, który nie zanurza się w tym, co duchowe, ale martwi się o uratowanie swojego ciała fizycznego i o to, co materialne. Jaki jest człowiek bez sumienia? To ten, który jest zdominowany przez wszelkie formy zachcianek diabła, utrzymujących go w oddaleniu ode mnie. Mój dom intensywnie wzywał ludzkość, ale ludzkość nie odpowiedziała. Widzi jako bardzo odległe opisane wydarzenia z powodu tej ślepoty, która uniemożliwia im odczuwanie rzeczywistości. Ta ślepota to zatrzymanie, które zło postawiło dla was, aby przyćmić i zaciemnić wolę mojego ludu. Nie ufajcie temu, kto wam mówi, wszystko już minęło, te zapowiedzi nie będą miały miejsca, przeciwnie, moje słowo mówi, proroctwa wypełnią się w tym pokoleniu, które przekroczyło zło i wyprzedziło poprzednie pokolenia. Ziemia oczyszcza się, odnawia się i wraz z tym człowiek poniesie konsekwencje. Z jej wnętrzności popłynie ogień, wielkie miasta zostaną odizolowane, a moje dzieci będą cierpieć. Nie uzurpujcie i nie wypierajcie natury, prowokując ją. Człowiek nie znajdzie sposobu, aby ją zatrzymać, gdy spowodował jej przebudzenie. Zanieczyszczone wody nie będą błogosławieństwem, ale lamentem z powodu nadużycia źle użytej nauki. Ludzkość będzie jak rzeka bez koryta w obliczu załamania gospodarki i niepokojącego głodu. Nie wzięliście poważnie tej chwili, w której ludzkość musi podjąć decyzję o duchowym wzniesieniu się lub o utknięciu w szponach zła. Do was, dzieci, do was się zwracam, nie czujcie, że was nie widzę, nie słyszę, że nie żyję bijąc w każdym z was. Nawet jeśli mnie nie chcecie. To są chwile, w których ci, którzy są moimi, są poddawani próbie w swoich słabościach, aby upadli. Zło zna słabości człowieka. Pośród tego błogosławieństwa, które ściśle łączy was z moim domem, błogosławieństwa, które nie było dane żadnemu innemu pokoleniu, duchowa walka przeciwko moim dzieciom mocno wzrasta, gdyż zło pragnie zguby dusz. Dzieci, mój ludu, pozostaje przed wami. Pokonywanie pokus polega na prawdziwym kochaniu mnie i na prawdziwym kochaniu siebie. Jeżeli kochacie siebie i stale poznajecie, że jesteście ziemią żyzną i błogosławioną przeze mnie, to będziecie gorliwie walczyć o swoje ocalenie. Kto stale ulega, ten będzie bardzo cierpiał, widząc siebie pokonanym, bo wzgardził mną. Dlatego, kto oddaje się mnie i mojej matce, klęska nie istnieje, ale próby pokonuje się z miłości do mnie. Człowiek nie będzie poddawany próbom ponad jego siły ani ponad to, co może dobrowolnie odrzucić. Ból, który noszę w moim sercu, to ból spowodowany przez tych, którzy znają mnie dogłębnie, a zanurzają się w grzechu, odkładając na bok swoje sumienie. Moje dzieci, nie myślcie o jutrze, oddajcie się mi w tej chwili, nie popadajcie w grzech. Chwila nie jest chwilą i może was skonfrontować, kiedy się jej nie spodziewacie, a wy jesteście przed sobą widząc łachmany, które wleczecie z powodu źle użytej woli, która was zdominowała. Ciemność przyjdzie na wszystkich, zostanie pokonana przez światło duszy w łasce. Słońce będzie powodem alarmu dla człowieka.
Wasi obrońcy wspomagają was nieustannie, potrzebują tylko waszej chęci i dyspozycji do działania w głębi i prowadzenia was. Nie jesteście sami, moja matka wspiera mój Kościół, ona jest pełnią łaski, niewiasta obleczona w słońce, która wywyższa mój lud. Patrzcie na wysokość, sprawień, że moje błogosławieństwo szybko zstąpi. Mój lud jest moim ludem, a ja jestem jego Bogiem. Zostaniecie oczyszczeni, abyście weszli do ziemi błogosławieństw, ale nie zostaniecie pokonani, jesteście moimi dziećmi, a ja rządzę niebem i ziemią. Nie zapominajcie o mnie, czekam na was w tabernakulum. Pragnę nowych ludzi w trudnych chwilach próby, pragnę odnowionych dzieci świadomych tego, co posiadają jako dzieci moje, posiadających wolę i oddanych mojej sprawie, pragnących obudzić tych, którzy śpią, tych, którzy są ignorantami i tych, którzy są głupcami. Pragnę dzieci, które oddają się i biorą mój krzyż dla zbawienia dusz. Moje ukochane dzieci, wyrządzacie sobie tyle krzywdy zaprzeczając mnie, obecnemu w was. Jakże będziecie opłakiwać nieposłuszeństwo tej chwili wobec moich wezwań. Moi ukochani, nie odłączajcie się ode mnie, dalej krok po kroku trzymajcie się mojej miłości i mojej prawdy, bo ja was nie opuszczam. Umiłowane dzieci, wielkie wydarzenia zapowiedziane z góry stoją u drzwi tego pokolenia, nie wątpcie w wołanie mnie, w wzywanie mojego imienia, w wołanie o moją miłość. Nie zamknę wam drzwi, jeśli w was zachowa się pokorne serce, uniżone i chętne, abym był jego królem. Otrzymacie wielki znak na wysokościach, w nim zobaczycie moją miłość, zobaczycie mój wielki akt miłosierdzia, będzie to miłosierdzie pośród lamentu człowieka, pośród próśb człowieka, człowieka, który widząc siebie, przylgnie bardziej do mnie. Jakże moja miłość do was pragnie, aby to wszystko się nie spełniło. Jak bardzo zwolniłem czas. Moja matka, która wstawia się za wami, czyni to nadal, także ja, jej syn, nie ściągam jeszcze na was mojego ramienia, ale przyjdę wkrótce, aby was szukać, aby zobaczyć was twarzą w twarz, abyście wy sami ujawnili i odkryli przede mną wasze sumienie i wasze serce. To nie pochwały ludzi wypełniają moją wolę, ale niezmierzone zaangażowanie wobec własnych braci i sióstr oraz wobec mojego prawa. Jak wielkie zagrożenie wznosi się nad tą ludzkością. Ileż nieszczęść i lamentu wobec moich dzieci. Jak bardzo cierpi ojciec widząc swoją własną żałobę i cierpienie. Jak natarczywie was wzywałem. Ileż zaprzeczeń z waszej strony. Nadejdzie chwila, w której przestanie to być chwilą, w której zbiorę moich wiernych, wezmę ich za rękę i będziemy szli w moim pokoju i w mojej miłości ku pełnemu światu. Wołam do tego mojego ludu, aby nie odrzucał moich próśb, aby nie zapominał o tym, że braku miłości, który ponownie puka do drzwi serca tych, którzy są Jego, szukając tej miłości, która jest moja i po którą przychodzę. Mój umiłowany ludu, patrzcie w stronę mojego domu, dążcie do wyżyn. Moje dzieci muszą iść z podniesioną głową, nawet jeśli ataki są ciągłe i uporczywe. Umysły przewrotnych działają przeciwko mojemu ludowi. Bądźcie silni, pamiętajcie o moich wezwaniach, w żadnym wypadku siły diabła nie zmiażdżą moich wiernych. Zatem z tą wiarą w moje słowo, nie pozwólcie, aby wprowadzono wam mikrochip, który będzie rozszerzany na różne kraje. Pamiętajcie, że moja manna zstąpi z mojego domu, ponieważ ja jestem wierny mojemu ludowi, jeśli mój lud jest wierny mnie. Zjednoczcie się, nie pozwólcie, aby rozłam zniszczył to, co zbudowała moja miłość, bądźcie posłuszni moim wezwaniom. Wy, żołnierze mojej miłości,
bądźcie cierpliwi, niech wróg nie niszczy tego, co udało się nam wznieść. Ja buduję na solidnym gruncie, a wróg chce osłabić fundamenty, na których pozostajecie. Stawiajcie opór, stawiajcie opór. Chwila przechodzi w cios, stawiajcie opór. Módlcie się, wiatry wojny przestaną być wiatrami, nie odwracajcie się ode mnie, nie odwracajcie się od tej świadomości, do której was uporczywie wzywam, świadomych, abyście stanowili część moich szeregów. Ja was błogosławię. Zachowuję was w moim świętym sercu. Jesteście moimi dziećmi, kocham was i chronię. Nie bójcie się tego, który może was ograbić, ale tego, który może was odwrócić ode mnie. Bądźcie silni w obliczu ataków. Mój pokój niech będzie w każdym z was. Kocham was, Jezus.